Dzień dobry, z tej strony Iwona Sikora. Witam Was serdecznie na kolejnych naszych zajęciach. Tematem dzisiejszego spotkania jest spokój, wyciszenie, równowaga umysłowa. Przygotujcie sobie do dzisiejszych zajęć krzesło, wałek do jogi, klocek do jogi, koc i pasek. Zapraszam. Zaczniemy od takiej początkowej medytacji. Usiądźcie sobie w wygodny sposób. Może to być krzesło lub usiądźcie na wałku. W pozycji do medytacji. Może to być swastikasana, czyli krzyżujemy jedną nogę, drugą, ustawiamy stopy pod kolanami, wysuwamy pośladki i prostujemy plecy. Gdyby ta pozycja była dla Ciebie niewygodna, możesz ją zmienić na jakąkolwiek. Zależy mi na tym, żeby kręgosłup był wydłużony, wyprostowany, a nogi z miednicą osadzone. Połóżcie ręce na nogach i poczujcie, że Wasze ciało jest długie. Głowa sięga do sufitu. I z kolejnym wydechem zamknij oczy. Poprzez zamknięcie oczu przenieś się do swojego czucia, do intuicji, do odczuwania. I jeszcze parę oddechów. Naturalny oddech. Poczuj ciało. Mając zamknięte oczy, poczuj ciało. Zobacz, jak ono się dzisiaj czuje. Jak dzisiaj Tobie jest w tym swoim ciele, swoim kochanym ciele. Możesz się też przywitać z tym ciałem, powiedzieć mu dzień dobry, cześć. To jest bardzo fajna praktyka, taka też rozmawiania ze swoim ciałem. Dajemy mu odczuć, że o nie dbamy. Widzimy, opiekujemy się nim. I teraz odpowiedz sobie na takie pytanie, czym dla mnie jest cisza? I czy w swoim życiu codziennym, w swoich obowiązkach prywatnych, zawodowych mam przestrzeń na to, żeby chwilę pobyć w ciszy, żeby odpocząć, zregenerować się i pobyć tylko ze sobą. To jest bardzo ważne, żeby taki kawalątek czasu w ciągu dnia dla siebie znaleźć. Jak jest u Ciebie? I teraz zaobserwuj, jak oddychasz, jak dzisiaj Twój organizm oddycha. Poczuj puls serca, poczuj rytm oddechu, jaki jest w tej chwili. Oddech jest bardzo, bardzo ważną czynnością naszego organizmu. Oddech to życie. Nie wiem, czy wiesz, ale oddechem możemy wpływać na swoje emocje. I teraz przypomnij sobie jakąś chwilę ze swojego życia, podczas której byliście smutni, może poddenerwowani, a może nawet wkurzeni. I poczuj, co się dzieje w Twoim teraz ciele, jak sobie to przypominasz, jak reaguje Twoje ciało na samo takie przypomnienie. Zobacz też, jak teraz oddychasz, co się dzieje z oddechem. I teraz przypomnij sobie taką chwilę ze swojego życia, w której byliście szczęśliwi, radośni, spokojni, może w takim zachwycie ogromnym,
albo w takim stanie zapatrzenia się na coś, bo coś was tak urzekło swoim pięknem, że się zatrzymaliście i za nie mówiliście. I zobacz, jak te skojarzenia teraz wpływają na ciebie i co się dzieje wewnątrz twojego ciała, gdy sobie to przypominasz oraz jak oddychasz. Nasze ciało jest bardzo mądre i reaguje na wszystko. Od naszych lat dziecięcych, nawet od wieku prenatalnego, dosłownie ciało reaguje na wszystko i zapisuje, utrwala. I dzisiaj będziemy to rozpuszczać. I jeszcze jedno, kolejne, ostatnie pytanie. I postaraj się udzielić sobie szybkiej odpowiedzi bez zastanawiania się, z czym kojarzy mi się spokój. I jaki obraz ci się teraz przedstawia tego spokoju? Może to być przedmiot, może być osoba, może to być krajobraz, jakaś przestrzeń, znak, wydarzenie. I zobacz, co ci się ukazuje. I zapamiętaj ten obraz. I z kolejnym wdechem otwórz oczy. Przejdziemy teraz do leżenia. Przygotujcie sobie pasek i koc. Krzesło lub wałek można odłożyć na boczek na chwilę. I dobieramy sobie pasek, koc pod głowę i kładziemy się na plecach. Głowa jest wygodnie podparta. Gdy podpieramy głowę, już ją sobie układamy płasko lub na kocu, to pamiętajcie o tym, że po ułożeniu głowa nie powinna uciekać do tyłu. Wydłużony mamy tył, boki szyi i broda leciutko skierowana w stronę mostka gardła. Wyprostuj nogi. Rozstaw stopy na szerokość maty. I zaczniemy od Supta Patanguszty pierwszej. Prawą nogę zginamy. W międzyczasie lewą nogę opuszczamy. Zadzieramy palce lewej stopy, prawej też. Przekładamy pasek za przód prawej pięty i na wydechu prostujemy nogę. Opuszczamy barki, ramiona, łokcie wyprostowane. Noga jest zawieszona na tym pasku, ręce też. I ręce lekko dociskają ten pasek do pięty po to, żeby noga osadziła się w miednicy, w biodrze, w stawie biodrowym, w miednicy. Opuszczamy barki. I teraz wydłużaj jednocześnie prawą i lewą nogę. Jeżeli twoja noga w tej pozycji zgina się, nie możesz jej doprostować, rozluźnij chwyt, rozluźnij pasek i opuść niżej nogę, tak żeby tył nogi mógł się rozciągnąć. Jeszcze chwila. Dobrze, opuszczamy nogę. Kładziemy prawą stopę w linii z prawą krawędzią maty, przekładamy pasek za lewą nogę i na wydechu prostujemy w kolanie. Tyłem prawej nogi pracuj w dół, do maty. Szerokie palce stóp, obie rzepki lekko pociągnięte. I teraz wyobraź sobie, że cały czas oddalasz stopę od stopy. Zobacz, jak teraz oddychasz. Możliwe, że starasz się bardzo wykonać dobrze ćwiczenie i na przykład zaczynasz szybko oddychać, płytko, lub zatrzymujesz powietrze i przestajesz oddychać. Naturalny oddech, wdech i wydech. Jeszcze bardziej rozluźniony brzuch.
rozluźnione oczy, skronie, czoło. Z kolejnym wydechem opuścimy nogę na matę. I teraz prawa noga jeszcze raz w górę. Subta pod anguszta pierwsza. Przekładamy 2 paski do prawej dłoni. Lewa ręka w bok. Połóż ją na ziemi w linii z ramieniem. I na wydechu odwodzimy nogę na zewnątrz. Stopa zadarta. Kładziemy prawe ramię, kładziemy prawy łokieć na podłodze. Rozluźniamy przestrzeń ramion, szczytów płuc. Rozluźniamy przestrzeń brzucha i cały czas oddalamy stopę od stopy. Zwróć uwagę, jak oddychasz. Za wdechem jest wydech, za wydechem jest wdech. Jak złapiesz się na tym w czasie, w trakcie naszych zajęć, że właśnie napinasz się podświadomie, bo chcesz coś dobrze zrobić, to po prostu przekieruj uważność wtedy na oddech i tym oddechem się rozluźniaj. Dobrze, do góry noga wdech. Przyciągnij ją na chwilę na siebie. I ostatnia zmiana. Prawą nogę kładziemy na macie, lewą zginamy, przekładamy pasek. Przekładamy 2 paski do lewej ręki, prawa ręka w bok, wdech i na wydechu odchylamy nogę na zewnątrz. Kładę lewe ramię oraz łokieć na macie i oddalam stopę od stopy. Tyłem prawej nogi pracuję w dół do ziemi i staram się rozluźniać przestrzeń całego brzucha górnego, środkowego i dolnego. Miednica osadzona w ziemi. Twarz niech zrobi się teraz łagodna, rozluźniona, tak jakby komórki w przestrzeni twarzy uśmiechały się teraz. I w przestrzeni mózgu. Z kolejnym wydechem jeszcze bardziej oddal nogę od nogi, nie zaciskając oddechu. I do góry noga wdech. Przytrzymaj na chwilkę w pionie i opuść nogę. Dobrze, skinamy kolana, przekręcamy się na bok. Przechodzimy do siadu i teraz zaktywizujemy troszeczkę ciało. Przejdziemy do uproszczonej wersji powitania słońca z krzesłem. Zrobimy powitanie słońca na krześle. Ustawiamy sobie krzesło na macie, siedziskiem do siebie. I teraz stań w takiej odległości od krzesła, że jak będziesz robił skłon, to żeby nie uderzyć się głową w krzesło. Tak więc upewnijcie się, że tą głową nie zaczepicie o krzesło. Ustawcie stopy na szerokość bioder i zaczniemy teraz uproszczoną sekwencję powitania słońca. Wyprostuj plecy, Tadasana, do góry ręce wdech, wydech, skłon do przodu, Uttanasana, połóż ręce na swoich nogach, udach, łydkach lub jeżeli ciało jest sztywniejsze, można położyć sobie ręce na krześle. Wydech mamy w dół i teraz zrób wdech, spójrz przed siebie i na wydechu połóż ręce na krześle, odejdź jedną, drugą stopą od krzesła, taka nie to Uttanasana, nie to pies głową do dołu, coś pomiędzy. Wydech, skłon. Następnie wdech, unosimy biodra, głowę, pies głową do góry, opuszczamy biodra i rękoma odpychamy się od krzesła. Uda napinamy. Wydech, napnij brzuch, podnieś miednicę, chaturanga. Wdech, pies głową do góry, opuszczamy bioderka, napinamy uda, odchylamy tułów do tyłu i z wydechem zrób pozycję psa z głową do dołu. Podejdź stopami w kierunku krzesła. Wdech, spójrz przed siebie i na wydechu skłon.
ręce na krześle lub na nogach. I teraz zegnij kolana, kręg po kręgu wyprostuj plecy, wdech. Zaokrąglamy, robimy krążenie ramion do tyłu, wydech. Drugie powtórzenie. Do góry ręce, wdech. Wydech, skłon, Uttanasana. Wdech, ręce na krzesło. Spójrz przed siebie, napnij uda. Cofnij teraz lewą, prawą nogę. Pies głową do dołu. Rozciągnij kręgosłup nogi. Wdech, pies głową do góry. Długie oddechy, długie, pełne oddechy. Wydech, Chaturanga, napnij brzuch. Wdech, pies głową do góry. Wydech, pies głową do dołu. Wraca lewa, prawa noga. Wdech, spójrz przed siebie. Wydech, skłon, ręce na krześle lub na nogach, Uttanasana. Zegnij kolana, kręg po kręgu. Wdech, wyprostuj plecy, krążenie ramion w tył i wydech. Trzeci raz. Wdech. Ręce w górę. Wydech. Skłon. Ręce na krzesło lub na nogi. Uttanasana. Wdech. Spójrz przed siebie. Urdhva Mukha Uttanasana. Wydech. Prawa noga w tył. Lewa. Pies głową do dołu. Pies głową do góry. Wdech. Wydech. Chaturanga. Napnij brzuch. Wdech. Pies głową do góry. Wydech. Pies głową do dołu. Podejdź. Prawa, lewa noga. Spójrz przed siebie. Wdech. Wydech. Skłon. Uttanasana. Ręce na krześle lub na nogach. Zegnij kolana. Wdech. Kręg po kręgu prostujesz plecy. Do tyłu ramiona. I wydech. Czwarte powtórzenie. Wdech, do góry ręce. Wydech, skłon. Wdech, ręce na krzesło, spójrz przed siebie, napnij uda, cofnij lewą, prawą nogę i rozciągnij ciało. Wdech, pies głową do góry. Wydech, Chaturanga. Wdech, pies głową do góry. Wydech, pies głową do dołu. Wdech, podejdź lewą, prawą nogą, skłon. Spójrz przed siebie. Wydech, pełny skłon, ręce na krześle lub na nogach. Zegnij kolana. Wdech, kręg po kręgu, wyprostuj kręgosłup, krążenie ramion. I wydech, opuść ręce. I pozostań. Zamknij na chwilę oczy, stojąc w tej pozycji, w pozycji góry. I poczuj, jak wewnątrz ciała uaktywnił się ten oddech. Zrobił się taki bardziej pobudzony. Poczuj to właśnie pobudzenie w przestrzeni komórek, przepływu krwi, bicia serca i zmianę oddechu. I otwórz oczy. Odstawiamy krzesło. I teraz dobierzcie sobie klocek. Klocek, a możliwe, że niektórzy będą potrzebowali krzesło. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Klocek stawiamy sobie przed sobą. Ustawiamy stopy do Uttanasany z rozstawionymi na szerokość bioder stopami. I zobaczcie, kładę ręce na biodrach, prostuję kolana, napinam uda i na wydechu pochylam się do przodu. I teraz czubek głowy kładę na klocku, a ręce na podłodze. I teraz te osoby, które nie mogą sięgnąć głową do klocka, biorą sobie krzesło. Ja może wezmę to krzesło i pokażę. I możecie, słuchajcie, ustawić się w ten sposób.
I zdarza się też tak, że to też jest za nisko dla niektórych. To wtedy może być wałek i wyżej ręce. Może być tutaj też klocek. Tak więc zobaczcie, który wariant będzie dla Was odpowiedni. Na siłę nie ciągnijcie głowy do pomocy, bo w tej asanie chodzi o to, żeby w tym podparciu głowy, trwając i będąc w takiej pozycji właśnie z podpartą głową, żeby się rozluźnić, a nie dążyć za wszelką cenę do tego, żeby tą głową dotknąć do pomocy. To wybierzcie sobie któryś z tych wariantów. Opieramy głowę. Ustawiamy ręce. Jeżeli jesteś na krześle, to przedramiona na siedzisku. Prostujemy kolana, napinamy uda. Poczuj, że głowa jest wygodnie oparta na pomocy. Na krześle będziecie mieli bardziej podparte czoło niż czubek głowy. Ramiona rozluźnione. Uda napięte. Można zamknąć sobie te oczy. Tylko poprzez zamknięcie oczu nie zasypiajcie w pozycji. Bądźcie cały czas w niej aktywni. Oddychajcie. I wydłużcie wydechy. Niech wydech zrobi się dłuższy niż wdech. Nogi napięte. Stabilne stopy, 3 punkty podparcia w stopach, nasada dużego palca, nasada małego palca, środek pięty są w kontakcie z podłożem. Rozluźnione ramiona, szyja, kark. Po kolejnym wydechu zegniemy kolana. Połóż ręce na udach, kolanach i kręg po kręgu wyprostuj plecy. Przejdziemy teraz do pozycji psa z głową do dołu, Adho Mukha Svanasana z podpartą głową. Potrzebny będzie klocek. Klocek może być niski, średni, może być też wysoki, w zależności od tego, jak jesteśmy rozciągnięci. Ustawcie sobie ręce przed klockiem. Rozstawiamy dłonie z szeroko ustawionymi palcami na szerokość bioder. Stopy na szerokość bioder, palce stóp lekko do środka skieruj. Wdech, podnieś kolana i na wydechu, odpychając się rękoma od podłogi, połóż czoło na klocku i zobacz, jakiej wysokości będzie klocek. Niski, średni czy wysoki. Potem wyprostuj kolana, napnij uda i sięgnij tyłami nóg mocno w tył. Wygodnie i tutaj też, tak jak i w poprzedniej pozycji, w poprzedniej asanie, ta głowa jest wygodnie oparta na klocku. Ja nie sięgam siłą do tego klocka, tylko wygodnie opieram. Pozostańcie w tej pozycji. Oparta jest na klocku ta przestrzeń czoła, gdzie się zaczynają włosy. I ponownie skup się na wydechach. Dłuższy wydech niż wdech. Gdyby pozycja zaczęła Ciebie bardziej spinać niż rozluźniać i wyciszać,
to zwróć uwagę, może za bardzo chcesz właśnie sięgnąć głową do tego klocka, albo za bardzo napinasz ciało w tej pozycji, a może to ciało trzeba troszeczkę wzmocnić, żeby ono mogło w tym ustawieniu odpocząć, aktywnie odpocząć, a przez to się rozluźnić. Im dłużej praktykujemy jogę, im dłużej ćwiczymy, tym czas trwania tych wszystkich pozycji są dłuższe. Z kolejnym zrób wdech i z kolejnym wydechem wyjdź z tej asany. Na chwilkę zrób skłon do przodu. Połóż sobie czoło na klocku średnim. Połóż tą środkową część czoła. Punkt między brwiami. I ręce daleko w przód. Poczuj, jak ciężar głowy opada na klocek. Niech głowa odda swój ciężar właśnie do tego klocka. Dłonie mam osadzone w ziemi, tak jakbym oddychała teraz przez te dłonie i powietrze kierowała właśnie przez dłonie do płuc. I to samo jest z wydechem. Wyobraź sobie, że twój wydech jest teraz długi, jednostajny i wydychasz powietrze przez dłonie do ziemi. Jeszcze cięższa głowa. Rozluźniony kark, rozluźniona szyja. Ostatni wdech i wydech w tej pozycji. Super. Przechodzimy do klęku. Przełóż ręce do linii kolan i wyprostuj plecy, wyprostuj głowę. Przejdziemy teraz do leżanki. Przygotuj sobie wałek, klocek i pasek. Wałek kładziemy wzdłuż maty. Pod wałkiem będzie klocek. Tam, gdzie jest klocek, to tutaj będzie głowa. I jeszcze potrzebny jest pasek do jogi. Gdybyście nie mieli paska do jogi, tylko taki zwykły, to wtedy zróbcie ćwiczenie bez paska. A czekajcie, bo chciałabym się zmieścić na macie, czyli muszę trochę dalej przesunąć pomocę. O. I teraz, jeżeli masz pasek do jogi, to rozszerz pętlę na szerokość ramion, barków. Czyli jeden koniec pętli mam przy jednym ramieniu, drugi mam przy drugim ramieniu. I teraz zakładam sobie ten pasek za stopy, za nasadę palców i zewnętrzną krawędzią stóp lekko napieram na pasek. Następnie miednicę układam przy krawędzi wałka, podwijam kość ogonową i kręg po kręgu kładę się na wałku. Upewnijcie się, że pod głową macie klocek i ten klocek powoduje, że głowa nie ucieka do tyłu. Leciutko, dosłownie na 1-2% napieram stopami na ten pasek, tak żeby on był w takim delikatnym napięciu, naprężeniu. Układam ramiona, kładę wygodnie ręce po bokach ciała, mogą być też troszeczkę niżej. Tak ułóż ręce, żebyś poczuł rozluźnienie w przestrzeni właśnie płuc, klatki piersiowej i ramion.
I tutaj ułożenie rąk ma znaczenie. Czy one są wyżej, czy jest niżej. Ma być Ci bardzo wygodnie. Dobrze. I jak już się ułożycie w tej leżance, to zamknijcie sobie na chwilkę oczy i ponownie zacznijcie obserwować swoje ciało podczas właśnie tego oddechu, podczas tego też ułożenia. Jak Wam się teraz oddycha? Czy mój brzuch jest rozluźniony, czy napięty? Czy moja klatka piersiowa jest ściśnięta, czy poddaje się temu otwarciu, rozszerzeniu? Czy moje gardło jest rozluźnione, czy napięte? Czy moje ramiona swobodnie rozchylają się na boki, czy chcą być takie ściśnięte do góry, czy unoszą się do góry? Czy tył szyi jest rozluźniony? Czy moja twarz jest rozluźniona, czy podświadomie ją napinam? I zareaguj na te wszystkie znaki wypływające z ciała i rozluźniaj. Tam, gdzie czujesz, że jest napięcie, to rozluźniaj. Nogi leciutko napierają na pasek. I teraz pobawimy się swoim głosem, dźwiękiem wypływającym właśnie z przestrzeni gardła. I będę chciała, żebyśmy zrobili 3 oddechy, podczas których w trakcie fazy wydechu będziemy po prostu mruczeć, tak jak koty. Czyli zrobimy wdech. Na razie nie róbcie tego ćwiczenia, po prostu oddychajcie i na wydechu leżę i mruczę. I teraz, jak zrobimy sobie razem to ćwiczenie, to chcę, żebyście ten dźwięk wydawany przez swoje ciało odczuwali w gardle, może w głowie, może w klatce piersiowej. Zobaczcie, gdzie ten dźwięk się najbardziej osadza, gdzie on się pojawia. I tak jak mówiłam, pobawcie się tym ćwiczeniem. Dobrze, to zaczynamy. Robimy wdech nosem. U każdego ten wydech będzie innej długości. U jednych będzie krótszy, u innych będzie dłuższy. Ważne, żeby ten wydech nie był siłowy, żeby nie wypychać powietrza tak na siłę i tego dźwięku. Niech ten dźwięk sam się pojawi i niech ten dźwięk sam się wyciszy w pewnym momencie. Bardzo możliwe, że końcówka wydechu będzie bez dźwięku. I jak zrobisz 3 takie oddechy, gdzie wydech będzie z dźwiękiem, to potem chwilę sobie leżysz w ciszy, oddychasz już bez tego dźwięku. Zaczynamy. Wdech. Zrób 3. oddech sam i pozwól, żeby podczas tego wydechu z dźwiękiem dźwięk rozchodził się po ciele, tak jak fala.
Spokojny, na rozluźnionym gardle wydech, rozluźniona twarz, szczęka, oczy i dokończcie ten trzeci wydech w swoim tempie i chwilkę, jak już zrobicie ten trzeci oddech, pozostańcie w swoim naturalnym oddechu, już bez tego mruczenia i poczujcie, jak zareagowało ciało na to ćwiczenie. Tego typu ćwiczenia można sobie robić, one mogą oczywiście dłużej trwać, można zrobić z 5-10 powtórzeń, efekt będzie na pewno inny. Tylko pamiętamy przy tego typu ćwiczeniach, żeby nie forsować gardła i nie forsować oddechu. Dobrze, z kolejnym wydechem otwórz oczy, rozluźnij nogi, zegnij kolana, zdejmij ten pasek z nóg, przekręcamy się na bok, siadamy i na chwilkę zróbcie skłon do przodu, uklęknijcie sobie przodem do tego wałka, wysuńcie klocek i skłon do przodu. Podparte mamy tylko czoło. Ręce daleko w przód, łokcie nad matą, wyprostowane i pozwólcie, żeby czoło rozmiękczyło się na tym wałku. Poczuj, jak oddychają plecy. Dolne, środkowe i górne. Pozwól im się podnosić i opadać. Poczuj ten ruch tej fali w ciele podczas wdechu i wydechu. I z kolejnym wdechem przeniesiesz ręce w okolice kolan i wyprostujesz plecy. Dobrze, moi mili, idziemy dalej. Przygotujcie sobie teraz koc, wałek i krzesło. Na kocu usiądziemy. Jeżeli ciało jest sztywniejsze, sztywniejsze są plecy, sztywniejsze są nogi, to kocek składamy grubiej i siadamy wyżej. Krzesło ustawcie na macie przodem do koca, siedziskiem do koca i w zasięgu ręki mamy wałek. Wałek będą potrzebowały osoby sztywniejsze. Zobaczcie, jak sobie to krzesło ustawimy przed sobą, to w wygodny sposób po zrobieniu skłonu głowę kładziemy na przedramionach. I jeżeli ktoś z Was nie może sięgnąć głową do przedramion, to wtedy można właśnie użyć tego wałka. Kładziemy, podwyższamy sobie w ten sposób siedzisko i opieramy głowę. Dobrze. To wysuń jeden pośladek, wysuń drugi. Stopy mogą być na szerokość bioder. Podciągnij lekko rzepki, zaktywizuj nogi. Podnieś do góry ręce, wdech. Rozciągnij prawy i lewy bok ciała. Na wydechu skłon do przodu, połóż jedną, drugą rękę na krześle i czoło wygodnie, podkreślam, wygodnie oprzyj na przedramieniu. Jeżeli czujesz, że nie możesz sięgnąć głową właśnie do rąk, zginają się mocno kolana, plecy, to bardzo proszę użyj jeszcze wałka. Połóż wałek na krześle. Połóżcie czoło na przedramieniu w taki sposób, żeby skóra w przestrzeni czoła była bardziej ściągana w dół w kierunku oczu niż w górę w kierunku szczytu czaszki głowy. W ten sposób jeszcze bardziej mózg będzie wyciszany. Poczuj, że tyły nóg osadzone są w ziemi, stopy w aktywności, miednica
w kontakcie z kocem. Długi kręgosłup, długa linia brzucha, długa linia mostka. Otwarte ramiona, szerokie ramiona, ramiona, które nie ściskają szyi. Swobodna, długa szyja, rozluźniony kark, rozluźnione gardło, rozluźniona cała twarz, wnętrze czaszki i z kolejnym wydechem niech głowa odda swój ciężar właśnie do tych rąk, które leżą sobie na krześle wałku. I jeszcze bardziej rozluźnione ramiona. Rozluźniony brzuch, rozluźniona przepona. I trwając w takim delikatnym wydłużeniu, ale to wydłużenie ciała niech będzie zachowane, niech ciało w taki bardzo delikatny sposób teraz pracuje. Tak jak mówiłam wcześniej, bardziej zależy nam teraz na rozluźnianiu niż na pogłębianiu zakresów ruchomości. Dobrze, z kolejnym wdechem wyprostuj plecy. I przejdziemy do kolejnej asany. Dobierzcie sobie teraz klocek. Połóżcie się na plecach, krzesło zostaje. Jak położycie się na plecach, to w kontakcie tutaj z krawędzią krzesła są moje łydki. Następnie bierzemy klocek, zginam kolana, stawiam stopy na krawędzi krzesła i klocek też w zależności od sprawności ciała albo położycie na średnim poziomie, ustawicie na średnim poziomie lub na wysokim. Klocek po podniesieniu miednicy ustawiam pod kością krzyżową. Podwijam mocno pod siebie ramiona, krzyżuję palce dłoni za klockiem i teraz prostuję kolana. Palce stóp kieruję w górę. Non-stop dociskam swoje ramiona do maty. Łokcie, ramiona, przedramiona, dłonie, nadgarstki. I z dociśnięcia rąk do maty unoszę mostek. Czoło, wzrok kieruję w stronę mostka, środkowej części mostka, tam gdzie są piersi. Jeżeli ten wariant, który ja robię teraz, jest na dzisiaj zbyt wymagający dla Ciebie, to te osoby, które są już w tej pozycji, niech zostaną. Pokażę ten wariant ze średnim klockiem. Kładziemy kość krzyżową. Poczekajcie chwilkę. Kładziemy kość krzyżową na klocku. Podwijam ramiona. Rękoma łapię matę za brzeg z prawej i lewej strony i delikatnie ciągnę matę w kierunku krzesła. Pozostańcie w dogodnym wariancie dla siebie. Swobodny wdech i wydech, rozluźnione oczy. I teraz na tym wariancie pozostają niedyspozycje i osoby, które czują, że im jest bardzo wygodnie i na przykład nie chcą zmieniać tej pozycji. Zginamy kolana. To jest kolejny wariant, że można sobie właśnie pozostać w takiej pozycji ze zgiętymi nogami lub odrywam stopy od krzesła i na wydechu prostuję je w kolanach, sięgam nasadami palców w górę. Jeżeli Twoje nogi są mocno przykurczone w tej grupie kulszowo-goleniowej i kolana uginają się i nogi uciekają tam do przodu, to pozostań w tym wariancie ze stopami na krześle. W górze
mają nogi tylko te osoby, które utrzymują nogi pod kątem 90 stopni, wyprostowane. Sięgaj nasadami palców w górę. I swobodnie oddychaj. Ciężar ciała, przypominam, jest na barkach. Nie na szyi, nie na głowie. To ramiona, barki są teraz w aktywności. One dźwigają ciało teraz. I odpychają się cały czas od podłogi. Rozluźniony cały brzuch, długie, aktywne nogi, miękki, rozluźniony oddech. Następnie zetniemy nogi. Stawiamy stopy na krawędzi krzesła. Rozluźnij chwyt, rozluźnij palce. Wysuńcie teraz ramiona. W górę miednica. Wyjmujemy klocek spod ciała. Odkładamy klocek na bok i przejdziemy do relaksu. Przekręćcie się na bok i na chwilę usiądźcie. Pod głowę damy sobie dzisiaj klocek. Na krześle połóżcie koc, po to, żeby było miękko pod kolanami. I wałek dzisiaj położymy sobie na brzuchu. Przysuwam się pośladkami blisko krzesła. Całe łydki aż do kolan mam podparte. I pod głowę podkładam sobie płaski klocek. Wałek kładę na brzuszku, tuż przy pachwinach. I też połóż się w ten sposób i upewnij się, że wygodnie leżysz. I teraz tak, kładziemy sobie ręce na wałku i przez 3 oddechy rękoma dociskam wałek do brzucha i robię wdech do brzucha. Do brzucha i do dolnych pleców. Dociskamy rękoma wałek. Wdech. Dociskaj, dociskaj, dociskaj. Dociskając wałek do ciała zrób wydech przez usta. Jeszcze raz wdech. Wydech. I jeszcze jedno powtórzenie. Wdech nosem. Wydech ustami. Połóż ręce, cały wydech do końca. Połóż ręce po bokach ciała. Wnętrze dłoni skieruj do góry. Wałek zostaje nam na brzuchu. Zamykamy oczy. I poczuj, jak się czujesz. Jak jest inaczej w porównaniu z początkiem naszych zajęć. Z ogromną przyjemnością powtórzę teraz to ćwiczenie z tym mruczeniem. Zrobimy je razem. Zrobimy wdech nosem i na wydechu będziemy sobie jeszcze raz mruczeć. I zrobimy takie 3 oddechy z tym mruczeniem na wydechu. Potem chwilę poleżymy sobie w ciszy, oddychając naturalnie. I potem jeszcze raz ja powiem, kiedy powtórzymy to ćwiczenie z mruczeniem 3 razy. Zrób wdech, zrób wydech. I jeszcze jeden wdech. I na wydechu zaczynamy mruczenie. I robimy 3 takie oddechy z mruczeniem.
Dokończcie sami to ćwiczenie. Ja będę trochę Was jeszcze prowadziła głosem. Łagodne robimy wdechy i na wydechu mruczysz i pozwalasz, rozluźniając ciało podczas tego mruczenia, rozluźniaj ciało i w ten sposób niech ta fala dźwiękowa wydobywająca się z Twojego ciała rozchodzi się dosłownie po całym ciele. Również po brzuchu, po gardle, niech dojdzie do głowy, do rąk, do nóg, do miednicy. Dokończcie ćwiczenie tam do tego 3. powtórzenia i na każdym tym dźwiękowym wydechu jeszcze bardziej się rozluźniajcie. I jak zrobicie te 3 powtórzenia, to chwilę leżymy sobie i oddychamy. I chwilę, ja celowo teraz mniej mówię, żeby być bardziej w ciszy i żeby poczuć w sobie ciszę. I po kolejnym wydechu powtórz i jeszcze raz 3 razy oddech z dźwięczącym, mruczącym wydechem. 3 razy i potem jeszcze raz będziemy w ciszy. Zrób wdech nosem, wydech też nosem i mruczysz sobie i pozwalaj dźwiękowej fali rozchodzić się po Twoim ciele. Niech dźwięk, który wydobywa się z Twojego gardła, dociera do napiętych miejsc w ciele, do napiętych komórek, narządów, mięśni i niech Twój dźwięk, wibracja Twojego dźwięku rozmiękcza te napięcia w ciele. To jest piękne ćwiczenie. Mamy w sobie taką moc, mamy w sobie taki ogromny potencjał regulowania, tak jak koty, które mruczą, regulowania tych właśnie stanów swoich emocjonalnych, psychicznych, nadmiernych napięć, psychosomatycznych. I teraz właśnie tego się uczymy. No i podejrzewam, że już tam przeszliście do swojego naturalnego oddechu. Jeżeli nie, to spokojnie kończ ćwiczenie i wracaj do naturalnego oddechu i poczuj, jak się teraz czujesz. I odpowiedz sobie na takie pytanie, czym dla mnie teraz jest cisza? Jak ją czuję, jak ją odczuwam? Jakie skojarzenie pierwsze teraz pojawia mi się dotyczące właśnie ciszy? Czy jest to samo? Może się zmieniło. Cisza potrafi być błogostanem. Cisza potrafi być taką niesamowicie przyjemną chwilą, podczas której bardzo mocno czujemy swoją obecność, czujemy serce, uwrażliwiamy się na siebie i na to, co jest wokół nas. Z całego serca Wam życzę, aby takie momenty ciszy i obecności, świadomej obecności jak najczęściej pojawiały się w Waszym życiu. Rozbudzamy ciało oddechem,
Można zdjąć teraz wałek z ciała. Połóżcie go obok ciała. I jeszcze na chwilkę ręce kładziemy szeroko i zobaczcie, jak się teraz oddycha. Jak jest jeszcze inaczej. Poczujcie to. Pięknie podziękujcie sobie za praktykę. Ja Wam bardzo dziękuję za uważność i za wspólnie spędzony czas. Poruszajcie stopami, rękoma, otwórzcie łagodnie oczy, przenosząc właśnie to uczucie spokoju z wnętrza na zewnątrz. No cóż, będziemy przekręcali się na bok i usiądziemy. Mam nadzieję, że poczuliście w sobie ciszę, spokój i tą równowagę. Dziękuję bardzo za dzisiejszą uważność, za dzisiejszą praktykę, za dzisiejszy oddech, spokój, wyciszenie, równowagę. To było tematem dzisiejszego naszego spotkania. Korzystajcie z tych zajęć, kiedy możecie, kiedy chcecie. Ja osobiście uważam, że to jest bardzo ważna lekcja, szczególnie w obecnych czasach i cieszę się, że mogłam się z Wami podzielić moim doświadczeniem. Do zobaczenia na następnych zajęciach.